Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. Zaczęło się dramatycznie, ale jest happy end. Polacy jadą na mundial. Pluralizm po pisowsku. Możesz oglądać dowolną telewizję pod warunkiem, że będzie to TVP. Jak wśród posłów rozpoznać pożytecznego idiotę Putina? Imię Janusz to solidny trop. Strzeż się ciąży, Ordo Iuris krąży. Ktoś wie, jak to będzie po węgiersku może? Niech zstąpi duch twój, czyli setki billboardów za grube miliony, a ja już tego nie wytrzymuję. Cholera jasna. Czwartek, 31 marca, Maciej Orłoś, zapraszam na subiektywny przegląd wydarzeń w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. A zacznijmy od dobrej wiadomości. Reprezentacja Polski w piłce nożnej jedzie na Mistrzostwa Świata do Kataru. Awans rozstrzygnął się we wtorkowym meczu ze Szwedami na Stadionie Śląskim. Biało-czerwoni po niezłym meczu wygrali 2-0, ale nie zapominajmy, że losy tego awansu to iście filmowa historia, która zaczęła się jeszcze przed Mistrzostwami Europy 2020, które, jak sama nazwa wskazuje, odbyły się w 2021 roku. Kilka miesięcy przed mistrzostwami, po wywalczeniu awansu ze stanowiskiem selekcjonera pożegnał się Jerzy Brzęczek. Podobno nie wzbudzał szacunku piłkarzy, a wielu kibiców krytykowało reprezentację za grę bez klasy. Znalazł się więc na miejsce Brzęczka trener z klasą, Paulo Sousa. Przystojny, elegancki, wygadany, słynny piłkarz. Od tego czasu reprezentacja Polski właściwie nie musiała wychodzić na boisko. Gole same się strzelały pod wpływem charyzmy Portugalczyka. Szło mu tak dobrze, że na Mistrzostwach Europy nasi piłkarze zajęli rewelacyjne ostatnie miejsce w swojej grupie i po tradycyjnych 3 meczach otwarcia o wszystko i o honor udali się na zasłużone wakacje. Sousa natomiast na laurach nie spoczął i już wkrótce zaczął myśleć o eliminacjach do mundialu, a dokładnie mówiąc zaczął kombinować, jakby się z nich wyeliminować. I tak jakoś wykombinował, że prowadził kadrę najgorzej jak potrafił, a w międzyczasie szukał sobie złotego spadochronu w piłce klubowej. Ponieważ dziadowskimi decyzjami nie skłonił PZPN do wręczenia mu dymisji, to w końcu sam zrejterował do Brazylii. Tam objął posadę trenera w legendarnym Flamengo i jak pewnie pamiętacie, kibice go z marszu pokochali. Oczywiście nagradzając nędzną grę swojej ulubionej drużyny pod wodzą portugalskiego kombinatora zachęcającymi gwizdami i buczeniem. Tymczasem decyzją prezesa Polskiej Zjednoczonej Partii Nożnej, w skrócie PZPN, Cezarego Kuleszy, nowym selekcjonerem został Czesław Michniewicz, słynny polski trener i były bramkarz, który na awans na pierwszego trenera kraju zapracował bardzo mocno, umieszczając Legię w strefie spadkowej Ekstraklasy. A jednak, mimo tych wszystkich przeciwności, reprezentacja poleci do Kataru. Co każe się zastanawiać, czy znanego powiedzenia o polskich lotnikach nie należy stosować też do piłkarzy, że biało-czerwony na mistrzostwa awansuje nawet na drzwiach od stodoły. Wszyscy mamy nadzieję, że obejrzymy kadrę więcej niż w 3 meczach. Ale zaraz, czy wszyscy? No, prawie wszyscy. Znam co najmniej jednego, który biało-czerwonym życzy jak najgorzej. To Oleg Romancew, były selekcjoner reprezentacji Rosji. Romancew ma pretensje do Polaków, że dostali się na mistrzostwa rzekomo przy zielonym stoliku. Chodzi o to, że w barażach, pamiętacie, mieliśmy grać przeciwko Rosji, nie tylko zresztą my. Tak się jednak składa, że nikt z raszystami grać nie chciał, nawet kosztem walkomera, ale FIFA na szczęście zdecydowała się postąpić właściwie i wykluczyła Rosję z rozgrywek. Chodzi o to, że taktyka obrana przez rosyjskich piłkarzy mogłaby być nie do pogodzenia z regulaminem rozgrywek. No wiecie, na przykład strzelanie do widzów na trybunach, żeby zmusić przeciwnika do poddania się, wpuszczanie na boisko dodatkowych zawodników z Czeczenii, z Syrii, a może też z Białorusi. Ale wracając do Romancewa, trener ów stwierdził tak: od tej pory dla mnie polska drużyna z Lewandowskim już nie istnieje. Poważna deklaracja w ustach faceta, którego reprezentacja naprawdę nie istnieje, bo nikt z nią nie chce grać. No. Oczywiście oprócz Białorusi i może Korei Północnej. Znanych na świecie piłkarskich potęg, których zmagania przyciągają przed telewizory miliony widzów.
Przed telewizory. No właśnie, skoro już jesteśmy przy telewizorach, to znaczy dosłownie jesteśmy głównie przy monitorach i wyświetlaczach różnego rodzaju, ale nie będziemy się łapać za słówka, kiedy chodzi o złapanie kogoś na gorącym uczynku. Who is it? Tymczasem PiS został kolejny raz złapany na gorącym uczynku właśnie przy majstrowaniu przy polskim systemie medialnym. Tak, teraz zaczynamy segment pod tytułem "Co by tu zrobić, żeby zrobić dobrze Jackowi Kurskiemu?". Odcinek 3126. Pewnie część z Was słyszała, że telewizja naziemna pomału przechodzi na nowy standard nadawania. To mniej więcej taka zmiana jak kilka lat temu z analogowej na cyfrową, albo jakieś 30 lat temu z systemu SECAM na system PAL. A ta najnowsza zmiana powoduje, że osoby posiadające odbiorniki niedostosowane do nowego systemu nie będą odbierać telewizji naziemnej. Trzeba albo zmienić telewizor, albo kupić dekoder. Ale, czy wszystkie telewizje przechodzą na nowy system? Otóż nie. Niczym Galowie w historiach o Asterixie i Obelixie jest jedna osada Galów, która się obroniła. To osada przy ulicy Woronicza w Warszawie z filią przy Placu Powstańców, czyli TVP. Do odbioru nowego standardu nie jest przystosowanych około 2 milionów gospodarstw domowych. Spora część potencjalnego elektoratu. Cóż więc zrobił nasz łaskawy rząd? Się boję. Pod pozorem zabezpieczenia dostępu do wiarygodnych informacji w obliczu wojny tuż za granicami kraju, na wniosek ministra Mariusza Kamińskiego TVP została wyjęta spod obowiązku nadawania w nowym standardzie. Chcieliście obejrzeć Polsat albo TVN? Bardzo mi przykro, mamy dla Was tylko TVP Info. Nie mamy pańskiego pluralizmu medialnego i co nam pan zrobi? Cham się uprze i mu daj. No skąd wezmę, jak nie mam? Tak nie wolno! Pobite gary! To nie jest fair. Ale rozumiecie tę śmieszność sytuacji. Dostęp do TVP ma chronić społeczeństwo przed dezinformacją. No chyba, że chodzi o to, że zmasowana dezinformacja propisowska ma uodparniać na tę dezinformację prorosyjską. No to wtedy zgoda. Im więcej TVP, tym lepiej. Co się jeszcze okaże? Niestety, prawda jest taka, że propisowska propaganda od prorosyjskiej do czasu rozpętania przez Putina wojny w Ukrainie różniła się właściwie tylko w detalach. Nagonka antyislamska, antygejowska, antyunijna? Wszystko to znajdziecie w telewizji Rosja i w telewizji polskiej. Tropienie spisków wśród zwolenników korzystania z energii odnawialnej i przeciwników paliw kopalnych? To samo. Ataki na organizacje pozarządowe i niezależne od rządu media, zachwyty nad Orbanem, Salvinim, Trumpem, Le Pen, Adamczyk z Cholecką mówili wtedy jednym głosem z prezenterami Russia Today. Teraz retoryka się trochę pozmieniała. Z wiadomości można się dowiedzieć, że najbardziej winni sytuacji w Ukrainie są Tusk z Niemcami, a z Russia Today, że Amerykanie i Ukraińcy. Putin jest gdzieś na dalszym miejscu. Nawiasem mówiąc, są nawet takie państwowe media w Polsce, które powielają propagandę nie propisowską, a prokremlowską właśnie. Na antenie publicznego Radia Poznań ostatnio gościł znany miłośnik Władimira Putina Janusz Korwin-Mikke. Oprócz zachwytów nad dyktaturami i Putinem osobiście, Korwin wspomniał jeszcze o tym, jaką jego zdaniem ustawką są pokazywane przez Ukraińców dramatyczne obrazy z okrążonego Mariupola. Wszystko bez większej krytyki ze strony prowadzącego. No, tutaj macie fragmenty. Proszę posłuchać. O 1/3, a jak prowadziłam tu demokrację, to jest o 1/3 biedniejsza. To oczywiście nic nie wiemy, bo panuje taka potworna cenzura. To jest w Mariupolu. To jest ustawka ukraińska. Jest to oczywista ustawka, której Polacy tego nie widzą, to trzeba o tym nie mieć. Większość jest głupia, powiedzmy jasno, i nie będę robić tego, co chce większość. Wielu ludzi przez, już pewnie ponad 40 lat pana kariery politycznej bardzo szanowało pana za to stanowisko, za te słowa. W tym ja. Sprawę skandalicznej audycji nagłośniła Gazeta Wyborcza. No ale tak, możemy pomyśleć, czy to przypadkiem nie jest wypowiedź wyrwana z kontekstu. Może całość nie jest taka skandaliczna, ale ciężko się będzie dowiedzieć, bo rozgłośnia usunęła nagranie z internetu, a z prowadzącym audycję zakończyła współpracę. W specjalnym oświadczeniu prezes Radia Poznań stwierdził tak. Wydźwięk audycji nie był taki, jak przedstawiła to Gazeta Wyborcza, dokonując manipulacji. No to w takim razie po co ją skasowano? Ale w sumie nawet nie słyszawszy całości, mogę się zgodzić w ciemno. Doświadczenie życiowe każe mi bowiem zakładać, że wydźwięk był taki sam, jak każdego wywiadu z Korwinem. Że mianowicie Korwin to
idiota. Pożytecznych idiotów Kremla oczywiście wśród światowej prawicy znaleźć nie tak trudno. My na szczęście jeszcze żadnego z nich prezydentem nie zrobiliśmy, ale Amerykanie już tak. Szczęśliwie od ponad roku Trump prezydentem już nie jest, ale jest jeszcze łyżka dziegciu w tej beczce miodu. Chociaż nadal ten kilkukrotny bankrut, hochsztapler, celebryta, gwiazda udawanych amerykańskich zapasów i sobowtór wnerwiającej pomarańczy nie ma dostępu do Twittera, to jego opinie przebijają się do mediów głównego nurtu. Pamiętacie może, że Trump po wybuchu wojny mówił, jakie to było genialne posunięcie ze strony Putina. Tak, nazwał go geniuszem. No to ostatnio ciągnie tę swoją żenującą komedię, zaapelował do Putina, żeby ujawnił brudy na syna Joe Bidena. Bo wiecie, dla Trumpa największym przeciwnikiem jest Joe Biden, prezydent, który wciąż może niedostatecznie, ale jednak twardo wspiera Ukrainę w jej heroicznej walce. A ten gostek z Kremla, tam, on akurat Trumpowi w wygraniu wyborów pomagał, a nie tak jak Biden przeszkodził. Kto jeszcze wspiera Putina? No, nieustannie firmy reprezentujące francuski koncern ADEO, czyli m.in. Decathlon, Auchan i Leroy Merlin. Tak, działacze PZPN. Nikomu nie umknęło, że Leroy Kremlin się reklamował podczas meczu ze Szwecją. Wstyd! Shaming tych firm odbywał się do niedawna głównie w internecie, ale pojawiają się też oznaki protestów offline. Na razie skromne, jak ta przed Decathlonem na Zakopiance, ale może to będzie drobina, która rozpędzi kulę śniegową. Zobaczymy. Niestety na liście wstydu spółek, które nie wycofały się z Rosji, są także polskie, m.in. Polpharma i Cersanit. Nieładnie. Shame. Shame. Wiem, że Cersanit produkuje na przykład muszle klozetowe, ale to nie znaczy, że przez wspieranie agresorów wszystkie produkty tej firmy mają być do dupy. Bojkot Rosji na szczęście podejmuje wiele znanych marek, a nawet rosyjscy żołnierze. Okazuje się, że niektórzy wojacy spod znaku Z przechodzą na stronę Ukrainy. To zapoczątkowało powstanie Ochotniczego Legionu Wolna Rosja, walczącego po stronie ofiar kremlowskiej agresji. Nie wiem, czy decydujące tu było, że Rosja po prostu w tym konflikcie nie ma racji, czy też to, że mateczka Rosja swoich żołnierzy głodzi, czy że ustawia na tyłach kadyrowców z rozkazem strzelania do wycofujących się własnych oddziałów, ale bezsprzecznie pokazuje to, jak potwornie niskie jest morale w szeregach raszystów. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy przypadkiem na Węgrzech nie ma więcej zwolenników Putina niż w rosyjskim wojsku. Ale Orbánowi jeszcze za mało rosyjskiej piątej kolumny, więc ściąga do swojego kraju Ordo Iuris. Przedstawiciele naszych rodzimych fanatyków religijnych mają tam pilnować właściwego przebiegu wyborów parlamentarnych, bo Orbán nie ufa reprezentantom Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w skrócie OBWE. Przy okazji, tak się zastanawiam, czy zgodnie z prawem można mówić, że Viktor Orbán to opłacany przez Kreml fundamentalista? Pytanie oczywiście bez związku z Ordo Iuris. Tak mi się jakoś zapytało. Kończąc ten wątek, poradzę tylko Orbánowi i innym politykom i polityczkom Fideszu. Uważajcie na uwodzicieli i uwodzicielki z Ordo Iuris. Po skandalu matrymonialnym we własnym łonie mogą zacząć szukać łupów na zewnątrz. A teraz już kultura w WTS-ie i autor znakomitego kanału Witam, Antoś Orłoś. Cześć! Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w kąciku kulturalnym przeniesiemy się na galę Oscarów, a tam swoiste MMA w wykonaniu Willa Smitha, o czym chyba już wszyscy wiemy. Ale co było dalej? Na temat słynnego policzka wypowiedział się aktor Jim Carrey, który stwierdził, że dzień po gali na miejscu Chrisa Rocka ogłaszałby, że pozywa Smitha na $200 milionów, bo to wideo będzie już dostępne zawsze. Dodaje, że w takiej sytuacji mógł krzyczeć z publiczności albo obrażać na Twitterze, ale nikt nigdy nie ma prawa wejść na scenę i kogoś uderzyć. Zdaniem aktora, swoim zachowaniem Smith zepsuł wielu osobom ich moment triumfu. I a propos Chrisa Rocka, to polecam Państwu serial Fargo, nawiązujący do filmu braci Coen o tym samym tytule. Właśnie w 4. sezonie tego serialu występuje Chris Rock. Co prawda jest to najgorszy sezon, ale serial generalnie bardzo Państwu polecam. Świetne historie, świetne aktorstwo, a wszystko niebanalnie opowiedziane. A w kąciku dziś również muzyka i zespół Chrust w utworze Twój Zew. Tak?
idę, szukam najlepszej z dróg. Każdy kolejny skrót to mój prawdziwy wróg. Walka na nędzę, unoszę ręce. Co będzie dalej, nigdy nie dowiem się. Może dziś odnajdę cię i twój sen. A propos Ordo Iuris i klimatów religijnych, czy ktoś mnie uwolni od Jana Pawła II przy polskich drogach i ulicach? What? Wiecie, jak ja dużo ostatnio jeżdżę po Polsce? Wiecie, ile razy widziałem już ten sam chwyt na billboardach? Najpierw billboard numer 1, niech zstąpi duch Twój, a po chwili billboard numer 2, odnowi oblicze tej ziemi. Po pierwsze, brakuje tam tego łącznika i. Bez tego to już tak nie brzmi. Niech zstąpi duch Twój, odnowi oblicze tej ziemi. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Już pomijam, że papież powiedział i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tak czy inaczej, błagam, niech ktoś mnie uwolni od tego, bo te słowa zaczynają mnie prześladować, naprawdę, śnią mi się po nocach, a ja nie wiem, o co chodzi. Tak, zgadzam się, niech zstąpi, bo jest dużo do poprawy, ale dlaczego to musi tyle kosztować? Ile? To nie wiem, bo jak podają wirtualne media, są to tajne informacje, ale na pewno miliony. Tak czy inaczej, wiadomo, że autorem kampanii jest Fundacja Nasze Dzieci z Kornic koło Raciborza na Śląsku oraz, że to ta sama fundacja, która na przełomie 2020 i 2021 roku wywołała wielkie poruszenie kampanią Pro-Life z płodem w łonie matki oraz, że jej fundatorem jest firma Eko Okna, w ostatnich latach obecna w zestawieniu 100 największych polskich firm prywatnych według miesięcznika Forbes. Okej, to bogatemu zabroni, można powiedzieć, ale też można powiedzieć, że z tych pieniędzy na pewno można zrobić lepszy użytek. Ale dobra, mniejsza z tym. Ja nie chcę już oglądać tych billboardów, bo zwariuję. Niech ktoś z tym coś zrobi. Natychmiast, no cholera jasna. Byleby tylko Will Smith nie interweniował w tej sprawie, bez przesady. Swoją drogą, jak to dobrze, tak sobie pomyślałem, że ja nagrywam WTS bezpiecznie w zaciszu studyjno-domowym i nikt mnie nie spoliczkuje za to, co mówię. A tak, by the way, prawda, jaki to mądry mem? A to jest takie spoliczkowanie, które cały świat chciałby zobaczyć. Tylko małe sprostowanie. Takie spoliczkowanie to już nastąpiło. Teraz chodzi o knockout. To tym razem wszystko w WTS-ie. Zapraszam do lajkowania, lubienia, komentowania, subskrybowania, obserwowania, patronowania na Patronite. Pozdrawiam wszystkich patronów. Słuchajcie, dziś w czwartek podobno są w TVP Wiktory. No jakżeż miło, tylko że to jest niestety farsa. No wierzcie mi, w końcu jestem laureatem 3 Wiktorów oraz Wiktora za całokształt twórczości, czyli Super Wiktora. Oto on. Może powinienem powiedzieć tak jak Sean Penn o swoich Oscarach, że je zniszczy, jeśli na gali nie będzie łączenia z prezydentem Zełeńskim. Nie było łączenia, więc różnie teraz może być ze statuetkami Seana Penna. Ja mógłbym powiedzieć, że skoro Wiktory zostają właśnie na naszych oczach skompromitowane obecnością w propagandowej TVP, to ja powinienem moje statuetki unicestwić. Ale wiecie co? Nie. Ja je raczej wystawię na aukcje charytatywne, przynajmniej będzie z nich jakiś pożytek. Prawda, drogi Wiktorze? To znaczy zostały mi już tylko 2, bo 2 poszły już dawno temu na jakichś aukcjach. No okej, to już tym razem wszystko. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.